Filipiny. Ponad 7000 wysp. Jak perły na turkusowym morzu. Miejsce, gdzie przyroda zaczyna się od pierwszego kroku na gorącym piasku. Odwiedzimy hałaśliwe miasteczka i ciche wioski. Będziemy odkrywać ukryte plaże, śnić pod gwiazdami, nurkować wśród raf. Z pokładu łodzi zobaczymy świat jak sen. Lazurowe laguny, rajskie wyspy. Zajrzymy tam, gdzie dzieci śmieją się wśród palm, a niełatwe życie zakorzenione jest w naturze i codziennych rytuałach. To nie tylko podróż po mapie, to wyprawa w głąb przyrody, w głąb siebie. Zapraszamy do świata, który potrafi zachwycić i zmienić na zawsze. Zostań z nami i odkryj niezwykłe Filipiny. Naszą wyprawę po Filipinach rozpoczynamy lotem z Manili na wyspę Busuanga. By dotrzeć do stolicy Filipin, potrzeba kilkunastu godzin podróży i kilku etapów. Ten lot ze stolicy na jedną z wysp trwa godzinę. Pod nami lazur Morza Południowochińskiego, przecięty pasmami raf i maleńkimi wyspami. To pierwsze filipińskie wyspy, jakie widzimy. Jeszcze z góry. Wkrótce dotkniemy ich piasku. Lądowanie na Busuandze wydaje się niemal w środku dżungli. Od razu czujemy, jesteśmy daleko od zgiełku wielkich miast. Witamy na Busuandze. Przekładanie bagaży odbywa się ręcznie na świeżym powietrzu. A za ścianą hala przylotów. I już jesteśmy na miejscu. Nie ma rękawów, szklanych terminali ani setek monitorów. Właśnie w tej kameralnej atmosferze rozpoczyna się nasza przygoda. Na Busuandze nie ma przypadkowych podróżników. Tu przyjeżdża się z konkretnym celem. By odkrywać to, co dzikie, piękne i jeszcze nie do końca poznane. Kierowca trzyma tabliczkę z nazwą naszego hotelu. Są wszyscy? I tak zaczyna się nasza droga przez nieznane. Cała ekipa melduje się na pokładzie. Hello, welcome to Coron. Wspólnie spędzimy najbliższe dni, odkrywając wyspy, morza, laguny i cuda natury. Jedziemy z lotniska do miasta Coron. Przez soczyście zielone krajobrazy, mijając pierwsze tropikalne domostwa. W Coron spędzimy 2 dni i stąd mamy w planie wypłynąć w 3-dniowy rejs. Docieramy do naszej bazy, hotel Zuri Resort Coron. To elegancki, nowoczesny hotel położony na obrzeżach miasta, z widokiem na zatokę i wzgórza. Jasne pokoje od razu kierują nasz wzrok na to, co tu najważniejsze. Otoczenie i bliskość przyrody. Sam hotel jest doskonałym miejscem odpoczynku po wycieczkach po wyspie i stanowi punkt startowy do dalszego odkrywania. Coron leży na wschodnim brzegu wyspy Busuanga. Przed przybyciem europejskich odkrywców bujne lasy i turkusowe wody Coron były domem dla ludu Tagbanua. Rdzenni mieszkańcy głęboko związani z lądem i morzem byli myśliwymi, rybakami, handlarzami. Przybycie hiszpańskich konkwistadorów pod koniec XVI wieku zapoczątkowało nową erę w historii miasta.
Jeden z hiszpańskich odkrywców nazwał tak filipińską osadę na cześć miasta Coron w Hiszpanii. Pod koniec XIX wieku Filipiny przeszły pod kontrolę amerykańską. W czasie II wojny światowej w tutejszej zatoce zatopiono kilka japońskich okrętów wojennych. Teraz są popularnym miejscem dla nurków. Po wojnie Coron zaczął się rozwijać, początkowo dzięki rybołówstwu, górnictwu i rolnictwu. Teraz dominuje tu turystyka. Coron ma jednak wciąż klimat małego miasteczka z filipińską duszą. W gąszczu tutejszych wysp, ich nazw i nazw miejscowości można się nieco pogubić. Znajdujemy się aktualnie na wyspie Busuanga w mieście Coron. Gmina Busuanga obejmuje zachodnią część tej wyspy. Gmina Coron obejmuje wschodnią część wyspy razem z miastem Coron. Natomiast obok wyspy Busuanga znajduje się wyspa pod nazwą Coron. Wszystko to wchodzi w skład prowincji Palawan, ale Palawan to też olbrzymia wyspa położona na południe od wyspy Busuanga. Jest to trochę skomplikowane, ale warto w jakimś co najmniej niewielkim stopniu zdać sobie z tego sprawę, bo wkrótce czeka nas podróż po wielu filipińskich wyspach. Nad miastem Coron góruje Mount Tapias, charakterystyczne wzgórze z krzyżem i punktem widokowym, z którego roztacza się spektakularna panorama na miasto, morze i wyspy. Warto tu pokonać 700 schodów i wspiąć się na wysokość 210 metrów za dnia i spojrzeć na miasteczko. Lub pod wieczór na zachód słońca. Wyruszamy na poznawanie Filipin. Jak tu się najlepiej przemieszczać? Symbolem tutejszej komunikacji, czyli tricyklem. To trzykołowy pojazd, taki motor z przyłączoną częścią pasażerską. To nieodłączna część codziennego życia na Filipinach. Na wielu wyspach nie ma zwykłych taksówek, za to tricykle znajdziecie wszędzie. Są doskonałe na wąskie filipińskie drogi, zmieszczą się wszędzie. Jazda tricyklem to niezapomniane wrażenie. Because it's ciasta. Musicie tego spróbować na Filipinach. Są głośne, niewygodne, nie ochronią was przed kurzem, przed deszczem też słabo. Są po prostu fantastyczne, bo są autentycznym elementem Filipin. Kierowcy spędzają w nich całe dni i noce. Jedzą tu, śpią i zjawiają się zawsze, gdy są potrzebni. Tricykle służą także do przewozu towarów i chyba nie istnieje taka ilość, której nie dałoby się przewieźć. To już kolejne pojazdy, symbole filipińskiej kultury. To jeepneje, popularny środek transportu zbiorowego. Zabierają sporo pasażerów i zazwyczaj bywają przeładowane. Jeepneje stały się popularne po II wojnie światowej, gdy na Filipinach pozostało wiele pojazdów po Amerykanach. Jeepneje stały się podstawą filipińskiego transportu publicznego. Nazwa pochodzi od połączenia słów jeep oraz jeepney, oznaczającego rodzaj taksówki zbiorowej. Tricyklem docieramy do przystani nad zatoką. Miejsce to ma nazwę Park Lualhati. Z parkiem niewiele ma wspólnego. To miejsce, gdzie cumują łodzie, przystań, która przechodzi w większy port. Można powiedzieć, że cała linia brzegowa to niekończąca się przystań dla różnych rozmiarów łodzi. Wszystkie jednak wywodzą się od tradycyjnych filipińskich łodzi bangka. Od wieków stanowią nieodłączną część życia mieszkańców Filipin. Tradycyjnie wykonywane były z drewna najczęściej bambusowego, z charakterystycznymi pływakami po bokach. To wąskiej łodzi zapewnia stabilność. Łodzie mają wiele odmian i rozmiarów, ale pierwowzorem była filipińska wydrążona w drewnie bangka. Mieszkańcy Filipin nazywają je wodnymi motylami.
Przy porcie odwiedzamy także lokalne targowisko. Wydaje się, że na tutejszych straganach można znaleźć wszystko. Ale i można przyjrzeć się lokalności. Widać proste, skromne życie. Ale też tak często pojawiający się na twarzach Filipińczyków uśmiech. Serdeczność mieszkańców wita nas tu bardzo często. Witajcie w Coron, uroczym i klimatycznym miasteczku portowym. Gdzie widoki są na każdym kroku. A słońce tak piecze, że Łukasz musi kupić kapelusz. Przy przystani miasto Coron rozbudowuje się także w stronę wody, tworząc osiedle domów na palach. Docieramy tu nieopodal do placu centralnego. To coś jakby rynek. Nie robi chyba wielkiego wrażenia, ale możecie tu trafić do punktu informacji turystycznej. Przemierzamy kolejne małe uliczki Coron. Przyglądamy się z zaciekawieniem życiu Filipińczyków. W samym sercu miasta Coron wznosi się skromny kościół San Agustin. Pierwsza kaplica powstała tutaj w 1901 roku. Z biegiem lat stopniowo kościół rozbudowywano. Wnętrze zachwyca prostotą i spokojem. Łukowe okna, witraże, złocony ołtarz tworzą atmosferę skupienia i refleksji. San Agustin to nie tylko miejsce kultu, ale i centrum życia społeczności Coron. Filipiny to największy chrześcijański kraj w Azji. Ponad 80% Filipińczyków to katolicy, a wiara przenika tu wszystkie sfery życia. To dziedzictwo ponad 300 lat hiszpańskiej kolonizacji, które Filipińczycy pielęgnują jednak z dumą. Z wiarą pogodną, barwną i głęboko zakorzenioną. Udając się nieco poza centrum miasteczka, oczywiście tricyklem, po 20 minutach można odkryć niezwykłą atrakcję. Można umówić się z kierowcą, że z nim wrócicie i wtedy będzie na Was czekał. Nie zwlekając, od razu przechodzimy do gorącego sedna. Oprócz oczywistych atrakcji na filipińskich wyspach są jeszcze i takie miejsca w mieście Coron, których byście się tu nie spodziewali. Są to gorące źródła na gorących Filipinach. To coś dla amatorów naprawdę wysokich temperatur, wysoka temperatura powietrza i jeszcze goręcej w wodzie. Zobaczcie to miejsce razem z nami. Miejsce wydaje się być stworzone wyłącznie po to, by zatrzymać się w tym pędzie podróżowania. McKinley Hot Springs. Naturalne, gorące źródła ukryte między wzgórzami i mangrowcami na skraju zatoki. Woda, która tu wypływa, ma temperaturę około 40 stopni Celsjusza. Płynie z głębi ziemi, ogrzewana przez geotermalne procesy pod wulkaniczną wyspą. To jedno z nielicznych, słonowodnych, gorących źródeł.
Makinit to nie tylko miejsce kąpieli. To przestrzeń regeneracji. Idealna po dniu pełnym eksploracji wysp, nurkowania i rejsów. To moment, w którym ciało odpoczywa, a głowa się wycisza. W sam raz na relaks w gronie przyjaciół. Po wodnych atrakcjach aż zgłodnieliśmy. A wiecie, że zjeść lubimy. W Coron znajdziecie sporo lokalnej kuchni, więc pora na filipińskie pyszności. Kuchnia filipińska jest łagodna, nie wypali was. Zawsze i wszędzie dostaniecie dużo ryżu i wszystko wydaje się nam słodkie. Oto adobo, chyba najsłynniejsza potrawa kuchni filipińskiej, przygotowywana z różnych rodzajów mięsa, marynowanego w mieszance z octu, czosnku, pieprzu, liści laurowych oraz sosu sojowego. Niezwykle różnorodna potrawa, posiada liczne odmiany i warianty. Adobo uznawane bywa za danie narodowe. To także bardzo mięsne sisig. To danie najczęściej z wieprzowiny, podrobów albo owoców morza. Mięso najpierw jest marynowane w zalewie z octu, soku cytrynowego i mieszanki przypraw, a następnie poddane procesowi gotowania, pieczenia i smażenia. Najczęściej stosowane w tym przypadku przyprawy to mieszanka kumkwatu japońskiego i kwaśnej mandarynki, papryczka chili, a nawet majonez. Filipińczycy potrafią ugotować też pyszne zupy. Sinigang to kwaśna, lekko pikantna i gęsta zupa, tu z owoców morza. Do tego warzywa, np. rzodkiew, fasola, bakłażan, pomidory, cebula, czosnek oraz sos rybny. Swój charakterystyczny kwaśny smak zupa zawdzięcza dodatkowi tamaryndowca. Filipińczycy uwielbiają też grillować. Najbardziej wyjątkowym rodzajem tutejszego grilla jest lechon. To po prostu całe prosie, nadziewane warzywami i przyprawami i pieczone przez kilka godzin. To jednak na wyjątkowe okazje. Częściej Filipińczycy grillują ryby, drób i wieprzowinę. Właściwie można powiedzieć, że są w stanie grillować wszystko, bo lądują tu także podroby, łapki, nóżki itp. Warto też wspomnieć, że rzadko zdarza się tu filotowanie mięsa. Jest pieczone razem z kośćmi i tak potem porcjowane. Często znajdziecie tu też w menu golonkę, ale przyrządzaną inaczej niż u nas. Mięso jest najpierw marynowane, a potem w całości smażone w głębokim tłuszczu. Dzięki temu jest niezwykle chrupiące. Możecie też spróbować filipińskiej edycji spaghetti. Byłoby całkiem standardowe, gdyby nie fakt, że oczywiście jak na Filipiny przystało, jest słodkie. Co na deser? Może halo halo. Różne składniki są warstwowo układane w wysokiej, przezroczystej szklance lub miseczce. Bazą jest lód, potem owoce jak mango lub banany, zagęszczone mleko, galaretka, fasola, kawałki kokosa i główny składnik ube, czyli fioletowy batac. To z niego jest ten wyjątkowy kolor. Najpopularniejszym trunkiem podawanym do jedzenia jest piwo San Miguel. To filipińska marka, choć może wprowadzić nieco w błąd, bo na świecie istnieje San Miguel hiszpański i San Miguel filipiński. Będąc w mieście Coron, możecie także spróbować piwa z tutejszego browaru. Możecie też wybrać lambanog. To destylowany likier palmowy wytwarzany z naturalnie fermentowanego soku palmy kokosowej. Powszechnie sprzedawany jako wódka kokosowa lub palmowa brandy. Niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o mocniejsze trunki, jest rum. Najpopularniejsza marka to Tanduay. Jest bardzo aromatyczny i na Filipinach bardzo tani. Najlepiej smakować te wszystkie pyszności wieczorem. W gorącym filipińskim klimacie robi się wtedy chłodniej. Bary zaczynają swoją wieczorną pracę, turyści wracają do miasta po całodziennych wyprawach. Miasto Coron zaczyna oddychać się swoim wieczornym rytmem. Mieszkańcy prowadzą swoje codzienne życie, bo Coron, pomimo podejmowania coraz większej liczby turystów, pozostaje wciąż bardzo autentycznym, filipińskim małym miasteczkiem. Na ulicach kłębią się niezliczone ilości skuterów i tricykli.
Młodzież ma czas na uprawianie sportu. Wszystkie obiekty są otwarte na wolnym powietrzu, więc dopiero teraz temperatura pozwala na treningi. W kościele San Agustin odbywa się jakaś próba zespołu. Nie chcemy przeszkadzać, zaglądamy ostrożnie, chcąc być niezauważeni. Dla turystów to także czas, by odszukać jakiś market i zrobić trochę zakupów. Oczywiście w towarzystwie licznych tu bezpańskich zwierzaków. Coron stara się być ciekawy, ale nie za cenę utraty własnej tożsamości. To nie jest miasto, które nigdy nie zasypia. To nie jest miejsce w każdym calu przygotowane, wysprzątane, wyremontowane i unowocześnione. Główne drogi tętnią życiem, ale zaraz za rogiem są małe uliczki, w których jest tak ciemno, że ledwo dostrzega się stawiane kroki. Coron jest doskonałe na poznanie filipińskiego życia. Idealne dla osób, które chcą spędzić czas poza turystycznym tłumem, bliżej codzienności niż kurortu. Czas już wypocząć, bo jutro czeka nas ważny rejs. Tym razem zabieramy Was na wyprawę po filipińskich wyspach. Przed nami 3-dniowy rejs, podczas którego odwiedzimy wyjątkowe skrawki filipińskiego lądu. Zobaczymy przepiękne plaże, takie jak ta, Zanurkujemy, by obejrzeć filipińskie rafy koralowe, i popływamy z żółwiami. a do tego będziemy nocować na plażach. Zostańcie z nami i miłego oglądania. Nowy dzień, nowa przygoda. Coron niedawno wstał, ale w porcie już poruszenie. Dziś wypływamy w 3-dniowy rejs z Coron do El Nido na wyspie Palawan. Trasa, która prowadzi przez niezliczone wyspy, rafy, laguny i zatoczki. Przez przestrzenie tak dzikie i niedostępne, że można je zdobyć tylko od strony morza. Poznamy życie Filipińczyków w małych wioskach, a nocować będziemy na filipińskich plażach. W porannym świetle port wygląda jak scena przed wielką premierą. Wilgotne powietrze pachnie solą, rybami i olejem silnikowym. Przechodzimy do hali, gdzie zbierają się uczestnicy wypraw. Bagaże muszą przejść kontrolę. W tej chwili wszystko zaczyna się naprawdę. Nie wiemy, co nas czeka. Wiemy tylko, że przed nami 3 dni z wiatrem, wodą, piaskiem, często bez zasięgu i tylko z podstawowymi rzeczami do życia. W końcu poznajemy nasz statek. I tych, którzy będą naszą morską grupą, zarówno załoga i podróżnicy. Zaraz wypływamy. Zobaczymy, co będzie się dziać. Pełni obaw i nadziei. Maligayang pagdating, welcome to your boat. Hello. Good morning. Pierwsze podniesienie kotwicy. Silnik łodzi w końcu rusza. Brzeg Coronu zostaje za nami. Wszystko nabiera nowego tempa. Zostawiamy za sobą ląd, miasto, codzienność, zwykłość. Poznajmy na początek całą grupę. Poznajemy załogę, w której każdy ma określone zadanie. Choć jak widać z każdą kolejną chwilą, większość zajmuje się prawie wszystkim. Wokół statku otoczenie jak z najpiękniejszych filmów przyrodniczych. Co chwila z morza wyłania się kolejna wyspa. Szkoda nawet na chwilę zmrużyć oczy na dłużej, by czegoś ciekawego nie przeoczyć. Poznajcie zatem bliżej nasz statek. Ma pokład dolny i górny. Dolny jest bardziej zadaszony, tutaj szeroki stół do posiłków i ławy po obu stronach. Górny pokład umożliwia podziwianie pięknych widoków. Jest tylko trochę osłonięty od słońca.
Kto czuje już zmęczenie, może tu po prostu położyć się. Na rufie górny pokład ma kolejną strefę relaksu i do podziwiania widoków. Szeroki dziób ułatwia przede wszystkim cumowanie, ale w czasie rejsu można tu spokojnie się również opalać. Zaglądamy do kapitana. Poważne spojrzenie chyba daje nam gwarancję spokojnego rejsu. Zaglądamy też do kuchni, która znajduje się w części tylnej statku. Jest dość sporych rozmiarów. Przy kuchni stworzono miejsce do grillowania. Mięsa, ryby, owoce morza wkrótce trafią na nasz stół. Wiemy, nikt nie zapyta, a każdy chciałby wiedzieć. Teraz idziemy poszukać toalety. Więc tak, to toaleta. Jest dość prosta i spłukiwana ręcznie rondelkiem. Jak wiadomo, współczesne życie to konieczność ładowania wielu elektronicznych urządzeń. Różnymi rozgałęźnikami i przedłużaczami udaje się podłączyć wszystkich chętnych. Przez cały dzień można prosić o kawę, herbatę, napoje chłodzące lub także dla amatorów drinkowania rum i gin. Są kostki lodu, limonki, cytryna. Ale na razie nie czas na drinkowanie, bo dopływamy do pierwszej z filipińskich wysp. To Bulog Dos. Podczas rejsu będzie wiele tak wyjątkowych perełek. Przed każdą z wysp otrzymujemy informacje, gdzie się znajdujemy, ile czasu mamy do dyspozycji. Chętni mogą dopłynąć do wyspy, ale można także skorzystać z kajaków, którymi pływa załoga. Na miejscu zawsze nas pilnują, byśmy się nie zgubili. Choć ta wysepka, Bulog Dos, jest malutka. W zależności od przypływów może być połączona łachami piasku z sąsiednimi wyspami lub odizolowana. Piasek, skały, krystalicznie czysta woda. To pierwsze nasze tak przyjemne rajskie odczucia. Można również skorzystać z widokówkowej huśtawki. Jest po prostu cudnie. Tomek! Wake up! Aż nie chce się ponownie wracać na statek, ale są kolejne punkty programu. Co do programu, nigdy nie jest on dokładnie znany przed rozpoczęciem rejsu. To, gdzie się pojawimy, zależy przede wszystkim od pogody, wiatru, ewentualnych sztormów. A filipińska pogoda jest bardzo zmienna i nawet podczas pory suchej, którą teraz mamy, może zaskakiwać. Przed nami jednak wyspa, którą wszyscy chcą odwiedzić. To jedna z wizytówek filipińskich wysp. Przypomnijmy, to archipelag wysp Calamian. Znajdujemy się już około 2 godzin od miasta Coron. Przybijamy do cudownej wyspy Ditaytayan. Wyspa jest bezludna. Ma tylko postawionych parę filipińskich chat dla turystów.
Kolejny przystanek na naszym rejsie. Czyli kolejna rajska wyspa. Jest wokół niej kilka plaż, ale najsłynniejsza to ta cudowna, zakrzywiona łacha piasku. Mamy tu sporo czasu, by się nacieszyć. Załoga nawet przypłynęła kajakiem z przenośnym barem, byśmy mogli skorzystać z napojów, także i na miejscu. Znów jak za każdym razem, kiedy odwiedzamy tak piękne wyspy, musimy powiedzieć, że chciałoby się tu spędzić więcej czasu. Nocując w którymś z filipińskich miast, możecie także wybrać się na rejs jednodniowy, kilkugodzinny, podczas którego takie wyspy, jedna albo kilka, będą celem. Opływamy wyspę Ditaytayan i cumujemy. Na łodzi czas na obiad. Przygotowanie tych wszystkich pyszności dla 30-osobowej grupy to jest wyzwanie. Jesteśmy pod wrażeniem wyboru pysznych dań i tego, co wyczarował szef kuchni na statku. Wszystko tu smakuje lepiej. Może to zasługa widoków, może słońca, a może tego, że jesteśmy naprawdę głodni przygody. Tak spragnieni tych wszystkich wrażeń orientujemy się, że nadchodzi czas, by dobić do brzegu naszego pierwszego obozowiska. Dopływamy do plaży wyspy Culion. Wyspa duża, ale malutkie plaże, takie jak ta, są dostępne tylko z morza. Jesteśmy więc na sporym odludziu i naprawdę mamy wrażenie, jakbyśmy dopływali do bezludnej wyspy. Szybko orientujemy się, że do wyspy mogą zabrać nas chłopaki z załogi kajakiem, ale można dopłynąć sobie samemu. A to o tyle polecane, że kto pierwszy dopłynie, ten może wybrać, którą z chatek chce na nocleg. No i na lajciku. Obozowisko nazywa się Lubog Annex Campsite. Kilka drewnianych chat i cisza, której nie zagłusza nic prócz fal. Zachód słońca przychodzi szybko, rozlewa pomarańcz nad wodą, zanim zniknie całkiem za linią wysp. Jest wczesny wieczór. Poznajemy to małe miejsce, które będzie naszym domem na kilka godzin. Po całodniowym rejsie ostatecznie dotarliśmy do naszego obozowiska, do wyspy, na której będziemy nocować. Są takie domki, właśnie szałasy. Pokażemy je zaraz. No i tu będzie ta najbliższa noc. Zaraz czeka nas kolacja, jakieś może atrakcje. No i do jutra rana będziemy Wam pokazywać, co tu się dzieje. Jak przeszła ta noc, to Wy już będziecie wiedzieć. Wieczór przechodzi w noc. Rozłożone na plaży małe pochodnie sprawiają, że nie toniemy w całkowitym mroku. Szef kuchni znów staje na wysokości zadania, serwując nam tu wyśmienitą kolację. Choć każdy jest padnięty po pełnym dniu wrażeń, to jeszcze każdy ma siłę skorzystać z tutejszego niewielkiego baru. Wszystko załoga przetransportowała na malutkich kajakach.
Niektórzy imprezują, inni chłoną tę atmosferę, wpatrując się w nocne morze. Kiedy powoli wszyscy znikają w chatkach, gwar ucicha i każdy zasypia w mgnieniu oka. Można tylko dodać, że nie spał jeden złośliwy szczur, który dobrał się do niektórych toreb, znajdując w jednej z nich orzeszki. Poranek zaczyna się tu bardzo wcześnie, zanim jeszcze słońce wstało na dobre. Możemy przyjrzeć się naszemu obozowisku i uroczej kameralnej plaży. Good morning. Morning. Nie zwlekamy dłużej, płynąc z załogą kajakiem, wracamy na statek. Wypłynęliśmy już z naszego obozowiska. Możecie skorzystać z kajaków i wtedy dopływają one kursując między plażą a statkiem. No, albo też można płynąć jak tu koleżanki na przykład. Odległość wydaje się nieduża, ale trzeba mieć jednak trochę siły, żeby ją przepłynąć. Wieczorem Łukasz płynął ze statku na plażę, co widzieliście. Dziś już mi się nie chciało. Jeszcze bez śniadania. Kolejny dzień rejsu przynosi na początek spotkanie z filipińskim życiem. Dopływamy do prześlicznej wyspy o nazwie Inapupan. Jednak to nie podziwianie tutejszych widoków jest celem. Tu udajemy się do filipińskiej wioski. Wspólnie z naszą załogą przechodzimy między filipińskimi chatami, spotykając się z mieszkańcami. Choć chęć poznania tutejszego życia jest olbrzymia, czujemy się trochę skrępowani. Tak wdzierając się jako kolejna turystyczna grupa w życie tutejszej społeczności. Życie tak proste, rządzone prawami natury i codziennymi rytuałami. Odwiedzamy tutejszy kościółek. Przystajemy przy czymś w rodzaju centralnego placu wioski. Tu także dzieciaki mają boisko. Jeszcze w tym wieku mogą się bawić. Bo dla starszych stałym punktem dnia jest choćby zaczerpnięcie wody. Podczas gdy zastanawiamy się, jak trudne musi być tu życie, to znów na filipińskich twarzach pojawia się ten promienny uśmiech. Zdajemy sobie sprawę, że to pogodne nastawienie do życia Filipińczyków pozwala im właśnie na proste, ale pogodne życie. Jakże bogatsi powracamy na nasz statek. My, turyści, widzimy w tym lądzie rajskie wyspy z widokówek, z social mediów, z filmów. Czy są one tak rajskie dla samych Filipińczyków? Nasz statek tym razem nie dopływa do wyspy. Cumujemy, wydawałoby się, pośrodku morza.
Ale to, co tu najważniejsze, znajduje się pod wodą. Nurkowanie przenosi nas w inny wymiar. Podwodny świat Filipin zachwyca od pierwszego zanurzenia. To jak eksploracja żywego obrazu. Z nad wody unosi się ciepło, a pod wodą wszystko tańczy. Koralowce, rośliny, ławice ryb, które przemykają pomiędzy nami. Skąd wiemy, kiedy czas już wrócić na statek? Przecież zostaje on w pewnej odległości od nas. Wszyscy pilnujemy sygnału, który mówi, że czas wracać na pokład. Niestety najczęściej na nas trzeba czekać najdłużej. Znowu ostatni. Jak w Egipcie. Zawsze ostatni. Jak się... Patrzę na tłuszczą wołał. Last call. Podnoszenie kotwicy to atrakcja dla wszystkich. Załoga wzajemnie się rozśmiesza, choć to jeszcze zmniejsza skuteczność. Pasażerowie się przyglądają, choć niektórzy decydują się pomóc. Chociaż to ciężkie zadanie, nikt tu jak widać nie narzeka. Załoga pewnie nawet już nie zliczy, ile razy musi w czasie rejsu wykonać ten rytuał. Pomiędzy kolejnymi punktami programu czas na statku płynie bardzo spokojnie. Można skorzystać z opalania. Niektórzy drzemią. Kiedy załoga wykona wszystkie swoje zadania, też ma czas dla siebie. Można pograć na gitarze, pośpiewać, co Filipińczycy uwielbiają. Można też zapleść kolejną bransoletkę, która może zostanie prezentem od chłopaków dla jednej z pasażerek. Wiadomo, że każdy tu czeka na kolejny punkt programu, ale sam rejs jest także celem samym w sobie tej wycieczki. Nurkowaliśmy już, podziwiając piękne rośliny, kolorowe rybki i koralowce. Ale kolejne nurkowanie pozwala nam poznać większych mieszkańców tutejszych wód. Spotkanie z odwiedzającymi te wody olbrzymimi żółwiami jest trudne do opisania w słowach. To po prostu trzeba przeżyć i spojrzeć takiemu stworzeniu prawie oko w oko. Chociaż pojawiają się tu często w tych wodach, to jednak spotkanie z żółwiem to loteria. Zazwyczaj chowają się przed nadciągającą kolejną grupą turystów. Gdy słońce zawisa już nisko nad horyzontem, nasz statek zbliża się do kolejnej plaży z obozowiskiem. Dopływamy do wyspy Linapakan. Tym razem już wiemy, trzeba wyskoczyć jak najszybciej ze statku i po prostu dopłynąć, zajmując sobie taką chatkę, jaka podoba nam się najbardziej. Łukasz znów traktuje to jak zawody życia, zdobywając pierwsze miejsce. Teraz już wie, po co były te treningi na pływalni. Ale kiedyś pewnie nie przypuszczał, że tę formę wykorzysta po latach na jednej z filipińskich wysp. Radek znów korzysta jednak z kajaka, transportując w suchości podręczne rzeczy. Większe torby załoga przetransportuje kolejnymi kajakami. Zaczynamy poznawanie naszej malutkiej plaży. Jest nieco większa niż ta poprzednia, ale też odcięta od cywilizacji. To nasz apartament. Naprawdę. Jest bosko. Ja sobie zazdroszczę.
Kolejny wieczór w niepowtarzalnym otoczeniu. Gdy zapada zmierzch, zaczyna się większy gwar przy barze, przy napojach. Ale to nie wszystko, co zaplanowano na dziś. Po kolacji zrobiło się naprawdę gorąco. Przed nami ekscytujące fire show przygotowane przez chłopaków z załogi. Czy może być jeszcze coś więcej, co nas tu zaskoczy? Tak, możecie sami spróbować swoich sił w fire show. Nie próbujcie tego u siebie w domu. I dopiero Łukasz przysporzył wszystkich o największe bicie serca. Od razu uprzedzamy, nic się nikomu nie stało. Cała grupa miała doskonałą zabawę. Ten piękny wieczór kończy się balladami wyśpiewanymi przez zaproszonego muzyka. Niektórzy śpiewają, inni nucą. Światło ogniska tańczy na twarzach ludzi, którzy jeszcze wczoraj byli sobie zupełnie obcy, a dziś dzielą między siebie tak wyjątkową atmosferę, którą zapamiętają do końca życia. Zapada ciemność, głęboka i prawdziwa. Nie ma zasięgu, nie ma internetu, jest tylko niebo, gwiazdy i ciepły powiew od morza. I wtedy czujemy to naprawdę. Jesteśmy daleko od wszystkiego, co znane, ale blisko tego, co niepowtarzalne. Nasz kolejny dzień rozpoczyna się wczesnym rankiem, jeszcze zanim słońce wzejdzie na dobre. Słychać już szelest roślin i pierwsze odgłosy życia. Miękkie kroki załogi, skrzypienie drewna, ciche śmiechy grupy. Poranek pozwala lepiej poznać to urokliwe miejsce. Wiecie, jak smakuje śniadanie na takiej wyspie? Trudno to opisać. Dziś ostatni odcinek naszej morskiej drogi. Trasa, która doprowadzi nas do El Nido. Ale zanim to nastąpi, jeszcze kilka przystanków i kilka ostatnich zachwytów, które zapamiętamy na długo. Pierwszy z nich na wyspie położonej zupełnie niedaleko od naszego obozowiska. To wyspa Cagdanao. Ci, którzy mają jeszcze siły i którym wrażeń jeszcze wciąż mało, mogą zmierzyć się w rywalizacji gry w siatkówkę. Innym pozostają kolejne wyjątkowe plaże. Każdy czerpie tu garściami z kolejnych chwil.
Cóż może dostarczyć jeszcze większej adrenaliny? To wyzwanie dla poszukiwaczy najmocniejszych wrażeń. Dla chętnych możliwość dopłynięcia do okazałego klifu i skoki do wody. Jak widać, chętnych nie brakuje, a i Łukasz też dał się skusić. Statek rusza w kolejną część trasy, by pokazać następne ekscytujące wyspy. Ta już samą nazwę ma wyjątkową. Przed nami Cobra Island, choć znana także pod nazwą Manlihan. Skąd jednak ta kobra? Z powodu skarbu, jaki pozostawili tu japońscy żołnierze po wojnie. Rybacy znaleźli tu skrzynię, która była zwieńczona złotą kobrą. Biała, piaszczysta plaża aż razi w oczy. Wyjątkowe jest tu podłoże, które składa się głównie z resztek koralowców. Pomimo że to już trzeci dzień rejsu, energii wystarcza jeszcze, by skorzystać z tych okazji do świetnej zabawy i na przykład ze skoków do wody ze statku. Chwila szaleństwa, ale statek znów przepływa kolejny odcinek drogi i przenosi nas w następne wyjątkowe miejsca. Przed nami już Tackling Island. Natura pokazuje tu tak piękne oblicze. Tak naprawdę przecież to odrobina piasku usypana przez prądy morskie i fale. Widzieliśmy już w czasie tego rejsu tak wiele wysp, ale z każdą kolejną pojawia się wielki zachwyt nad tym, co filipińska przyroda tu pokazuje. Przed wyruszeniem statku nie możemy sobie odmówić sprawdzenia, jak bardzo wytrzymałe są pływaki słynnych filipińskich łodzi. Teraz już możemy powiedzieć, nie poznał filipińskiej łodzi ten, kto nie usiadł choć na chwilę na jej pływaku. To była ostatnia wyspa na naszej trasie. Miasto El Nido powoli pojawia się na horyzoncie. Statek płynie coraz wolniej. Wszyscy patrzą przed siebie, wypatrując portu, a jednak nie chcąc, by ta podróż już się skończyła. Po raz ostatni rozbrzmiewa sygnał z muszli. Tym razem nas nie przywołuje, a zwiastuje zejście na stały ląd. Gdy w końcu dobijamy do brzegu, czujemy, że kończy się coś ważnego. I tak nasz rejs dobiegł końca. Bez żadnych problemów, bez nieprzewidzianych, nieprzyjemnych wydarzeń. I nam trochę smutno opuszczać ten statek. Zostania tylko wspaniałe wspomnienie. Naprawdę polecamy wszystkim taką przygodę. Jesteśmy już w porcie w El Nido i czas na kolejne etapy naszej wyprawy. Zostańcie z nami. Rejs był czymś więcej niż podróżą między punktami. Był naszym rytuałem przejścia z codzienności w coś całkowicie nieznanego. Przez 3 dni byliśmy częścią morza, częścią wysp, częścią tutejszej przyrody i żywiołów. Choć dopiero co zeszliśmy na ląd, już czujemy tęsknotę do tamtych chwil. Jeśli kiedyś przyjdzie Wam do głowy kilkudniowy rejs po Filipinach, nie wahajcie się ani chwili. Wspomnienia zostaną Wam na całe życie. Mabuhay, Czyli witamy na Filipinach. Witajcie w kolejnej części naszej wyprawy po Filipinach. W tym odcinku pokażemy Wam miasto El Nido położone na wyspie Palawan,
wypłyniemy też stąd w rejs, by zobaczyć słynne miejsca: Big Lagoon, Secret Lagoon, Shimizu Island i Seven Commandos Beach. Przed nami kolejne filipińskie przygody. To kolejna część opowieści o naszych przygodach na Filipinach. Teraz docieramy do miasta El Nido. Przypomnijmy, znaleźliśmy się tu płynąc 3-dniowym rejsem z miasta Coron na wyspie Busuanga na wyspę Palawan, na której położone jest miasto El Nido. Na noclegi wybieramy tu hotel El Nido Garden Resort. Z jednej strony to miejsce położone w samym centrum miasteczka, ale i jednocześnie nad samym brzegiem morza, z widokiem na zatokę. Choć uprzedzamy, hotel ma także pokoje skierowane na drugą stronę i z nich macie widok na sąsiedni budynek. Pokoje w El Nido Garden Resort są przestronne i komfortowe. Odpocząć tu można także w ogrodzie pełnym bujnej roślinności i w kameralnym basenie, z którego także jest piękny widok na zatokę. El Nido położone jest w północnej części wyspy Palawan. To 400 km na południe od stolicy Filipin Manili i prawie 300 km na północ od Puerto Princesa, stolicy wyspy Palawan. Historia El Nido jest nierozerwalnie związana z morzem i jego bogactwami. Miasto El Nido, znane również jako Bakuit, było zamieszkane przez ludzi już na kilka, a może nawet kilkanaście wieków przed naszą erą. Chińscy kupcy regularnie odwiedzali ten obszar w I i II wieku naszej ery. Miasto wywodzi swoje korzenie z małej wioski Tagbanwa. Obecni tu Hiszpanie w XIX wieku wybrali nazwę Bakuit. Osiedlali się tu zarówno hiszpańscy konkwistadorzy, jak i chińscy osadnicy. Po ustanowieniu republiki i uzyskaniu niepodległości w 1954 roku zmieniono nazwę na El Nido, na cześć jadalnych gniazd jeżyków, znajdowanych w szczelinach tutejszych skał. El Nido to po hiszpańsku właśnie gniazdo. El Nido obejmuje 45 wysp i wysepek. Miasto zamieszkuje około 50 000 mieszkańców. Głównym zajęciem jest rybołówstwo, rolnictwo i oczywiście turystyka. El Nido położone jest od wschodu nad Morzem Sulu, a od zachodu nad Morzem Południowochińskim. Miasto leży w zatoce Bakuit. Centralna część miasta znajduje się tuż przy plaży. Jednak nie należy ona do najładniejszych, a użytkowana jest głównie jako przystań. By odkryć najładniejsze tutejsze plaże, trzeba wybrać się poza centrum El Nido. Najsłynniejsza z nich to plaża Nakpan. Możecie skorzystać z przejażdżki tricyklem. To symbol filipińskiego transportu. Podróż charakterystyczną taksówką nie jest droga, niewielki pojazd zmieści się wszędzie i potrafi zabrać naprawdę sporo. Wybierając jakiś cel, możecie umówić się z kierowcą, że będzie na Was w tym miejscu czekał. Z niektórymi możecie umówić się na wycieczkę objazdową i pokaże Wam najciekawsze miejsca w okolicy. By samemu poznać wyspę Palawan, można wynająć skuter na cały dzień i pojechać gdzie się chce. Koszt to około 30 zł na cały dzień. Jedną z atrakcji w samym El Nido jest Canopy Walk, spacer po zawieszonych wysoko mostach prowadzących na punkt widokowy Tarau Cliff. To krótkie, ale emocjonujące wejście z nagrodą w postaci pięknego widoku na całe El Nido. Kto chce poczuć więcej adrenaliny, powinien udać się na plażę Las Cabanas. Można tam zjechać tyrolką przewieszoną między dwoma wyspami nad błękitem Morza Sulu. Port, niewielka plaża, wąskie uliczki tętniące życiem, tricykle mijają się z turystami, a dzieci biegają boso po piasku. Zwykły dzień w El Nido. Miasteczko ma wciąż swój filipiński urok, ale w sezonie, czyli w porze suchej, jest oblegane przez niezliczone ilości turystów.
Jeśli szukacie odludnych, cichych miejsc, nie będziecie dobrze czuć się w El Nido. Co przyciąga tu tak wielkie rzesze turystów? Samo miasto El Nido jest ciekawe, ale nie jest celem samym w sobie tych wszystkich wypraw. By zobaczyć to, co tu najciekawsze, trzeba wypłynąć w morze. Mówi się, że El Nido to brama do archipelagu Bakuit, jednego z najpiękniejszych w Azji Południowo-Wschodniej. O poranku w porcie w El Nido wyruszamy w kolejny rejs. Czego się spodziewamy, Łukasz? No, pięknych widoków. I 1000 turystów. Każdego ranka port w El Nido zaczyna pulsować życiem od wczesnych godzin porannych. Tłumy zmierzają nad przystań, by wybrać się w jeden z rejsów, nazwanych Island Hopping, czyli po prostu skakanie po wyspach. My naszą wycieczkę i operatora wybraliśmy już dzień wcześniej wieczorem. Jak znaleźć firmy organizujące rejsy? Miejcie po prostu wypisane na twarzy, że szukacie rejsu i na pewno sam ktoś was znajdzie. O poranku gromadzimy się w wyznaczonym miejscu. Grupa powoli się formuje. Zmierzając za przewodnikiem, docieramy do naszej łodzi. Tradycyjna filipińska bankka już na nas czeka. Bankki wykorzystywane na Filipinach od wieków słyną ze swojej długiej, smukłej sylwetki i szeroko rozstawionych bocznych pływaków, które tej wąskiej łodzi zapewniają stabilny kurs. Około 30-osobowa grupa, ciasno upakowana, poznaje się na początek rejsu i koniecznie musi wysłuchać zaleceń przewodnika. O poranku z przystani w El Nido wypływają niezliczone ilości łodzi. W każdej turyści spragnieni zobaczyć tutejsze cuda natury. Archipelag to ponad 40 wysp i wysepek porozrzucanych po turkusowym morzu jak klejnoty. Dostępne są 4 podstawowe plany rejsów Island Hopping A, B, C, D. A to najpopularniejsza opcja obejmująca najciekawsze atrakcje regionu. Są plaże, nurkowanie, laguny. To też najbardziej oblegany rejs. Wersja B to wycieczka dla fanów jaskiń. Wersja C skupia się głównie na rajskich plażach i snurkowaniu. A plan D to mniej popularne plaże. My zdecydowaliśmy się na plan A. Za burtą mijamy fascynujące widoki. To nasz kolejny rejs na Filipinach, bo jesteśmy już po 3-dniowej trasie. Ale to, co można tu zobaczyć, nie może się nigdy znudzić. Wszyscy obracają się we wszystkich kierunkach, by niczego ciekawego nie przeoczyć. Łódź zwalnia. To znak, że docieramy do pierwszej atrakcji. Pionowe klify wyrastają prosto z morza. Wydają się nieprzystępne, ale odrobina białego piasku kusi, by znaleźć się tam jak najszybciej. Przy okazji warto wspomnieć, że łódź nie dopływa do samej plaży. Cumuje w pewnej odległości. Tę trzeba pokonać samemu, płynąc, idąc, brnąc. Pamiętajcie o tym, biorąc ze sobą tylko niezbędne rzeczy. Jeśli macie tyle sprzętu co my, obowiązkowa jest specjalna wodoszczelna torba. Jeśli zabieracie tylko smartfona, spakujcie go w wodoszczelne, najlepiej pływające etui. Na niewielkiej plaży potężne skały wydają się jeszcze większe. Wręcz nieprzystępne dla odwiedzających. Podążamy wśród porozrzucanych, ostrych, skalnych formacji i docieramy do głównej atrakcji. Tajemnicza komnata stworzona przez naturę ukrywa się za tym wejściem. Jak widzicie, czekania na przejście przez to wyjątkowe miejsce jak w mięsnym. Kolejka bardzo długa. Przygotujcie się na oczekiwanie. Na wejście. Na razie Filipiny testują naszą cierpliwość. Jak widzicie, by znaleźć się w Secret Lagoon, trzeba swoje odstać w sporej kolejce.
Secret Lagoon jest może niedostępna, ale nie oznacza, że sekretna. No to idziemy. Przyciskamy się przez wąski otwór i znajdujemy się w innym świecie. Płytka woda i przestrzeń zamknięta z każdej strony skalistymi ścianami. Można skupić się na tych niezliczonych turystach, ale można też się od tego odciąć, przeżywając wewnętrznie to przejmujące miejsce. Powrót z Secret Lagoon do świata realnego znów odbywa się przez ten ciasny otwór. Ruch wahadłowy, tylko w jednym kierunku, sterowany przez tutejszych przewodników. Wracamy na statek. Pora na kolejną część rejsu. Następny przystanek na trasie daje nam nie tylko doznania wizualne, ale i smakowe. Dopływamy do niewielkiej wyspy Shimizu Island. Tu także piękne plaże z białym piaskiem, położone wśród skalistych formacji. Wspólnie z cumującymi tu łodziami tworzą rajskie plenery. Tutaj skupiamy się nie tylko na widokach, ale i na smakach. Tu organizowany jest podczas naszego rejsu lunch. Widać, jak na polowe wydanie posiłku obsługa przygotowała sporo pyszności. Są i ryby, owoce morza, kurczak, warzywa i sporo owoców. Jak na większości postojów na takich wysepkach są także i sprzedawcy, u których możecie kupić wodę czy inne napoje. A my nie mogliśmy sobie odmówić w tym rajskim otoczeniu chłodnej wody ze świeżego kokosa. Właśnie tak przyjemne chwile zostają z nami na zawsze. To właśnie ten moment, kiedy może się pojawić komentarz: tacy to pożyją. Czas na największą atrakcję tego rejsu. Olbrzymie skały wznoszą się już z oddali. Łódź zostaje w pewnej odległości. To wyjątkowe miejsce odkrywa się samemu, płynąc kajakiem. Wpływamy więc powoli między wysokimi, czarnymi klifami, które strzegą wejścia jak monumentalne bramy. Woda zmienia tu barwę z głębokiego błękitu na szmaragd i turkus. Spokojna, przezroczysta. Uważaj, bo tu jest kamień. Przed nami słynna Big Lagoon. Przejście ma kilkaset metrów długości. Głębokość zmienia się stopniowo. Tuż przy wejściu jest płytko, ale kilka chwil później przed nami otwiera się znów głębia.
Naturalna zatoka wyrzeźbiona przez czas i przypływy. W takiej przestrzeni, wśród tak ekscytujących cudów natury, człowiek staje się taki mały. Big Lagoon to nie tylko ten jeden wielki, szeroki pas wśród dwóch wysokich bocznych ścian. To także możliwość wpłynięcia w niewielkie, ciasne labirynty skalne. W nich czasem nawet niewielki kajak wydaje się zbyt duży. Czekamy na przejazd, słuchajcie. Zaraz będzie. Przyciskamy się jednak dzielnie wspólnie z naszą ekipą, niezrażeni klaustrofobiczną momentami atmosferą. Na prawo. Pobyt w Big Lagoon nie jest kolejnym punktem wycieczki. To doznanie, to przeżywanie, cuda natury oczarują tu każdego. Ja umieram. Powrót małym kajaczkiem i przejście ze spokojnych wód laguny na wody morskie wygląda już mniej poetycko. Trzeba jednak mężnie pokonać te fale i dotrzeć na nasz statek. Czekają kolejne punkty rejsu. Tym razem cumujemy pomiędzy dwoma wznoszącymi się wysoko skałami. To Twin Rocks. Miejsce spektakularne nad powierzchnią, ale największe atrakcje kryją się tu pod wodą. Tu zatrzymujemy się, by zanurkować. To idealny punkt na zagłębienie się w tej toni albo powierzchniowe snurkowanie. Tu filipińskie życie podwodne prezentuje się w całej swojej okazałości. To, co dzieje się pod wodą, przypomina kalejdoskop natury. Co chwilę przemykają ławice kolorowych ryb albo pojedyncze, gdzieś zagubione małe stworzonka. Prąd wody porusza wachlarzami koralowców i wyjątkowymi morskimi roślinami. Wszystko tu żyje i oddycha w rytmie morza. Na zakończenie naszego rejsu czeka nas już tylko błogi wypoczynek w rajskim otoczeniu. Dopływamy do ostatniego punktu programu. Przed nami plaża Seven Commandos. Większość oczywiście od razu interesuje nazwa tego miejsca, ale tu jest kilka pomysłów, skąd plaża nosi nazwę 7 komandosów czy 7 żołnierzy. Żadna z tez nie jest potwierdzona i tak naprawdę nie ma pewności, skąd to się wzięło. Najważniejsze, nad czym tu warto się skupić, to rajskie otoczenie. Biały piasek, wręcz ściana stworzona z palm. I to wszystko otulone zielonymi wzgórzami. Można tu po prostu znaleźć trochę ochłody w cieniu roślinności, opalać się na gorącym piasku, pograć w siatkówkę. Po prostu chłonąć tę naturę i tę przyrodę. Po południu powracamy do portu El Nido.
przeżywamy to, co dziś mieliśmy okazję zobaczyć. Cuda archipelagu Bakuit są tak piękne, że aż nierealne. Wydaje się, że filmy, które pokazują te miejsca, są technicznie zmodyfikowane, ale te miejsca są jak najbardziej prawdziwe i realne, choć wyglądają tak nieprawdopodobnie. Natura dla Filipin jest wyjątkowo szczodra w krajobrazy. Po tych wszystkich atrakcjach można zgłodnić, a El Nido to także miejsce, w którym spróbujecie Filipin na talerzu. Wprawdzie sporo tu barów i restauracji z kuchnią międzynarodową, stworzoną pod ruch turystyczny, ale można znaleźć miejsca, które serwują lokalne przysmaki. Spróbujcie więc tu sztandarowego dania Filipin, czyli adobo. Przygotowane z różnych rodzajów mięs, marynowanego w mieszance z octu, czosnku, pieprzu, liści laurowych i sosu sojowego. Posiada liczne odmiany i warianty, ale uznawane bywa za danie narodowe. To już pares, czyli filipińska duszona wołowina w misce, niczym zupa czy gulasz, podawana z czosnkowym smażonym ryżem. Innym rodzajem jest pares mami, czyli połączenie pares z mami, czyli filipińską zupą z jajkiem i makaronem. To już filipińska golonka, czyli crispy pata. Jest rzeczywiście bardzo chrupiąca, bo marynowaną sztukę mięsa wrzuca się do głębokiego tłuszczu i tak smaży. Kare-kare to bardzo popularne danie z Filipin, nazywane filipińskim curry. Wyróżnia się gęstym, orzechowym sosem. To jakby gulasz. My zamówiliśmy tylko wersję z warzywami, ale głównie to danie mięsne, najczęściej z ogonem wołowym. Dodatkowo często podaje się go z fermentowaną pastą z krewetek. Wyjątkowo smakują na Filipinach znane nam z kuchni zachodniej dania takie jak spaghetti czy hamburger, które występują tu w wersji słodkiej. Tak, słodki smak dominuje w kuchni filipińskiej. Więcej filipińskich specjałów znajdziecie w pozostałych częściach naszej filipińskiej wyprawy. Po całodziennych rejsach, wyprawach, wycieczkach w Zatoce Bakuit w El Nido już o wiele spokojniej. Łodzie zacumowane, właściciele może czyszczą, remontują, sprzątają, a z pewnością przygotowują je na następny dzień. Bo jutro wszystko zacznie się od nowa. Z kolei wszyscy turyści, którzy korzystali z tych atrakcji za dnia, teraz szturmują miasto. Można odwiedzać bary, restauracje, bawić się w klubach, robić zakupy, słowem korzystać z nocnego życia El Nido. Miasteczko przypomina przepełnione turystami nadmorskie kurorty. Można też coś wygrać w grach hazardowych. Chyba nie są zbyt skomplikowane, ale jednak widzimy, że decydują się na nie przeważnie Filipińczycy. Czyżby próbowali pomnożyć zarobione dziś dzięki nam pieniądze? Młodzież ma czas, żeby pouprawiać sport, kiedy jest już nieco chłodniej. Łukasz ma sposobność, by wybrać jakiś kolejny filipiński smakołek. Łukasz, co kupiłeś? Więc tak, kupiłem bułkę z czekoladą. O, filipińską. 21. Teraz zobaczymy, jak to smakuje. To nie jest czekolada. A co tu jest? To jest cukier. Bułeczki z czekoladą w Filipinach są z cukrem. Można też wykupić sobie dostęp do internetu. Musieliśmy zapytać miejscową młodzież, o co tu chodzi. Maszyna tworzy jakieś Wi-Fi, które jest aktywne przez dany wykupiony czas. Ile to kosztuje? 5 peso, pół godziny. Nocne życie w El Nido szybko się nie skończy. Szkoda, że to już nasza ostatnia noc tutaj. Chociaż chyba chętnie odpoczniemy od tych tłumów. Poranek następnego dnia pozwala nam jeszcze raz spojrzeć na El Nido. Już tylko w trasie na lotnisko. El Nido potrafi oczarować. Tutejsza przyroda jest przepięknym spektaklem dla wszystkich podróżników chcących odkryć coś wyjątkowego. Dawne, niewielkie portowe miasteczko
próbuje teraz odnaleźć balans między dawnym rytmem życia a nową turystyczną rzeczywistością. Odkrywane przez coraz większą rzeszę turystów z całego świata, staje się powoli głośnym nadmorskim kurortem. El Nido jest wyjątkowym przeżyciem i mamy nadzieję, że wraz z rozwojem turystyki nie zatraci tego klimatu i charakteru, poszukiwanego przez wszystkich odkrywców. Docieramy do kolejnego małego lotniska. To Lio Airport w El Nido. Port lotniczy to nazwa zupełnie nieadekwatna do tych paru zabudowań. Wszystko, co znamy z lotnisk, tu jest w skali mikro. Kilka budyneczków leży wprost w dżungli. Komunikatów, by nie karmić zwierząt, nie spotyka się często na lotniskach. W końcu jest nasz mały samolocik. Często tutaj można skorzystać z parasoli, może przed słońcem, może przed nagłym ulewnym deszczem. Jest też elegancki czerwony dywanik. To wprost wymarzone miejsce, by pożegnać się z El Nido, ale i zacząć przygodę w kolejnym miejscu. Spoglądamy jeszcze raz z góry na te wyjątkowe okolice. A wy już teraz zobaczcie kolejną część naszej filipińskiej wyprawy. Do zobaczenia! Witajcie w kolejnej części naszej wyprawy po Filipinach. Witajcie na Boracay. Jednej z najpiękniejszych filipińskich wysp. W tym odcinku pokażemy wam słynną wyspę Boracay. Jak do niej dotrzeć, jak ją poznawać i jakie są tu największe atrakcje. O tym już wkrótce. Zostańcie z nami. Kolejną część naszej podróży po Filipinach poświęcamy głównie wypoczynkowi. Wybraliśmy wyspę Boracay. Nie jest łatwo na nią dotrzeć. My lecimy z El Nido na wyspie Palawan, zostawiamy za sobą archipelag Bakuit. Zmierzamy na wyspę, no właśnie, nie od razu na Boracay, tylko na wyspę Panay, do lotniska Caticlan w mieście Malay. Często jednak stosuje się nazwę Boracay Airport, choć lotnisko nie leży na tej wyspie. Boracay nie ma swojego lotniska. Lądowanie na Caticlan to niecodzienne doświadczenie. Tuż obok pasa startowego rozciąga się turkusowa woda, plaże, gęste filipińskie lasy. Zaraz po wyjściu z samolotu witają nas uśmiechy i czerwony dywan. Dosłownie. Lotnisko jest kameralne, a obsługa nawet macha na powitanie. Ale jak stąd dostać się na Boracay? Najlepiej po wyjściu z lotniska zakupić zbiorczy bilet transferowy. Obejmuje on kilka etapów podróży. Zawiera konieczne opłaty i kończy się dostarczeniem pod sam hotel. Zostajemy oznaczeni specjalnymi naklejkami, dzięki którym będziemy kierowani krok po kroku. Każdy turysta trafia tam, gdzie powinien. Najpierw jedziemy busem z lotniska do portu. Port jest wypełniony setkami turystów, ale pomimo tego wszystko przebiega sprawnie. Trzeba przyznać, że jest to bardzo fajnie rozwiązane. Albo podążamy za naklejkami, albo za kolorami. Łodzie czekają, gotowe do krótkiej przeprawy na sąsiednią wyspę. Ruszamy w szybki rejs. Kilkanaście ekscytujących minut na wodzie. Na Boracay wita nas słońce i rzeźka morska bryza. To jeszcze nie koniec. Czas na transfer do hotelu. Okej, ostatni odcinek podróży. Z statku wsiedliśmy się do małego busa i teraz jedziemy już bezpośrednio do hotelu.
I tak zaczynamy nową przygodę. Na północnym krańcu Boracay, z dala od zgiełku głównych plaż i tłocznych deptaków, ukryty w zieleni tropikalnej roślinności, znajduje się Mövenpick Resort & Spa Boracay. Pierwsze wrażenie – cisza, przerywana jedynie szumem palm i cichym pluskiem wody. Pokoje z widokiem na przyrodę. Oczywiście nie wszystkie wyglądają tak jak ten, ale we wszystkich można poczuć się komfortowo. Kompleks hotelowy jest przestronny, zbudowany z myślą o tym, by wtopić się w otoczenie. Jedynym dylematem może tu być decyzja, czy spędzać czas na basenie, czy jednak udać się na brzeg morza, przy którym położony jest hotel. Hotel leży przy plaży Punta Bunga, prywatnej, niemal ukrytej zatoczce z białym piaskiem i lazurową wodą, do której dostęp mają tylko goście kilku hoteli. Plaża bez tłumów, bez natarczywych sprzedawców. Wielbiciele plaż będą bardzo zadowoleni. Ci, którzy lubią kąpiele w ciepłym morzu, również. Zanurzając się pod wodę, można odkryć kolejne cuda tutejszej zatoki. Co tam rośnie? Tuja taka rośnie tutaj na dole. Trzeba uważać, żeby nie dotknąć. Jeśli chcecie oazy spokoju z dala od centrum wyspy Boracay, hotel Mövenpick będzie doskonałym wyborem. Boracay to niewielka wyspa o powierzchni zaledwie 10 km². Od lat przyciąga podróżników z całego świata. A przez wieki wyspa była domem dla rdzennego ludu Ati. Gdy w XVI wieku na Filipiny przybyli Hiszpanie, Boracay, podobnie jak wiele mniejszych wysp, pozostała w dużej mierze na uboczu kolonialnej transformacji. Dzięki temu zachowała swój tradycyjny charakter. Dopiero w latach 70. XX wieku Boracay zaczęła przyciągać pierwszych turystów. A w ciągu kolejnych dekad wyspa zmieniła się w słynny kurort. Wielka popularność ma jednak swoją cenę. W 2018 roku rząd Filipin zdecydował się zamknąć wyspę na pół roku, aby odbudować naturalne środowisko. Celem było przywrócenie równowagi między człowiekiem a naturą. Jak poruszamy się po tej malutkiej wyspie? Oczywiście jak na większości filipińskich wysp tricyklami. Te jednak na wyspie Boracay są zmodernizowane, nowsze, większe, bardziej komfortowe i, co jest największą zmianą, są elektryczne. Spragnionych życia nocnego, które kwitnie na Boracay, możemy uspokoić, tricykle jeżdżą do późnych godzin nocnych, a może i przez całą noc. A nocna podróż tricyklem dostarcza nowych wrażeń. Zwłaszcza jeśli wybieracie się też w mniej zaludnione części wyspy. Czas odwiedzić najpopularniejsze tu miejsce. White Beach, jedna z najsłynniejszych plaż nie tylko na Filipinach, ale i na całym świecie. Ma około 4 km długości i biegnie wzdłuż zachodniego wybrzeża wyspy Boracay. Jej znak rozpoznawczy to drobny, niemal biały piasek. Woda najczęściej bywa krystalicznie błękitna, ale nie zawsze. Szczególnie w porze suchej pojawiają się przypływy glonów, które wpływają na wrażenia estetyczne i kąpielowe. To naturalne zjawisko, jednak warto się przygotować na to, że może się pojawić, bo wasze fotki nie będą wtedy idealne. Plaża dzieli się na 3 główne odcinki.
tak zwane Station 1, 2 i 3. 1 to okolica najdroższych hoteli i mniej zatłoczonych fragmentów plaży na północy. Station 2 to centrum gwaru z klubami, restauracjami i dużym ruchem turystycznym. Z kolei Station 3 uchodzi za spokojniejszą okolicę na południu, z mniejszymi hotelami i bardziej kameralną atmosferą. Tuż przy brzegu, w okolicach Station 1, wyrasta z płytkiej wody mała, bazaltowa formacja skalna – Willis Rock. W porze odpływu można dojść do niej pieszo, ale nie tym razem. No i jeszcze do tego te glony. Ale pielgrzymujemy. Bo na szczycie skały znajduje się niewielka kapliczka z figurką Matki Boskiej, skierowaną w stronę morza. Jakby błogosławiła nie tylko wyspę, ale i wszystkich, którzy na nią przybywają. Jeśli w czasie spotkania z figurką nie nastąpił odpływ, to znów trzeba wracać w wodzie. Ale można też skorzystać z kajaków. Wzdłuż plaży White Beach biegnie zatłoczony deptak zbudowany z restauracji, beach barów, kawiarni, butików i ulicznych straganów. Tu najbardziej czuć silną obecność turystyki. Wszystko przygotowane jest z myślą o odwiedzających z całego świata. Idziemy dalej tym jarmarkiem. Idziemy. Jeśli lubicie zgiełk, jeśli lubicie, kiedy bardzo dużo się dzieje na waszych wakacjach, to wy wybierzcie właśnie tę strefę Station 1 albo Station 2, które są najbardziej obleganymi turystycznie. A jeśli chcecie mieć spokój na wyspie Boracay, no to gdzieś poza tymi głównymi miejscami. Można na tej wyspie także spotkać bardzo, bardzo spokojne i odludne miejsca, ale te główne są no, dla niektórych nawet męczące. Nie wiemy, czy nas słychać, bo jest tak głośno. Na pewno słabo słychać tu szum morza. Jest tłoczno, głośno i drogo. A można tu kupić wszystko. Od świeżych kokosów po pamiątki. Aromat grillowanego mięsa miesza się tu z zapachem olejków do opalania. Mimo komercjalizacji, White Beach nadal pozostaje miejscem wyjątkowym, niekoniecznie rajskim w każdej chwili, ale na pewno intensywnym, żywym i pełnym kontrastów. To właśnie tutaj łączą się nowoczesne resorty i dawna atmosfera Boracay. Jeszcze sprzed wielkiej fali rozwoju. To przestrzeń, w której można odpocząć i równie łatwo się zagubić w nadmiarze wrażeń. Takie trochę Mielno, trochę Krupówki. Ale wyspa Boracay to nie tylko White Beach. By odwiedzić ciekawe miejsca tego wąskiego pasu lądu na morzu, warto skorzystać oczywiście z tricykla. Ale tym razem umawiamy się z kierowcą, że zrobimy trasę wokół wyspy, zatrzymując się przy największych atrakcjach. Przy okazji wyjeżdżamy w mniej turystycznie oblegane strefy wyspy, gdzie najlepiej widać dawną Boracay. Jak już wspominaliśmy, tricykl zmieści się wszędzie. Nie straszne mu także roboty drogowe i zamknięta trasa. Z dala od zgiełku White Beach, po wschodniej stronie Boracay, znajduje się miejsce, które zaskakuje zupełnie innym obliczem wyspy. To Boracay Mangrove Forest. Stanowisko z lasem namorzynowym, jedno z ostatnich takich ekosystemów na wyspie. Ścieżka poprowadzona drewnianym pomostem unoszącym się nad bagnistym podłożem pozwala wejść w sam środek tego wyjątkowego świata. Powietrze jest tu gęste i wilgotne, a wśród liści słychać odgłosy tropikalnych ptaków. Ochrona lasów namorzynowych to klucz do zachowania równowagi między tym, co dzikie i naturalne, a tym, co stworzył człowiek.
To cicha, zielona, a jednak pełna życia strona Boracay. Pełnię życia można odczuć na kolejnej ze słynnych plaż Boracay. To Bulaboc Beach. Dzika, wietrzna i pełna energii. Od tej strony wyspy wiatr prawie nie ustaje. Stąd plaża Bulaboc przyciąga kitesurferów i windsurferów z całego świata. Od listopada do kwietnia trwa tu prawdziwy sezon na sporty wodne. Zamiast luksusowych kurortów, niewielkie hotele, szkółki sportowe i klimatyczne bary. Plażowanie to rzadkie zajęcie w tym miejscu. To wybrzeże sportu, adrenaliny i przygody. To może odwiedźmy kolejne miejsce idealne na plażowanie. Z dala od tłumów turystów i zgiełku White Beach, ukryta w zacisznej zatoczce po północno-wschodniej stronie Boracay, znajduje się Paradise Cove Beach. Jedno z tych miejsc, które w pełni zasługuje na określenie rajskie. Nie ma tu gwaru barów, nie ma tłoku, tu króluje szum fal. A z tej strony wyspy morze jest niespokojne. Do tego bujna roślinność. To jedno z tych miejsc na Boracay, które przypominają, jak mogła wyglądać wyspa, zanim stała się turystycznym gigantem. Nieopodal znajduje się kolejna atrakcja wyspy Boracay. Trzeba się do niej kawałek przespacerować, ale im bliżej, tym bardziej przekonujemy się, że przyciąga niemałe grono turystów. To naturalna brama wykuta przez czas i żywioły w skalnym klifie. Formacja przypominająca ogromny otwór na klucz, przez który widać horyzont. To Cujos Keyhole. Chociaż wszyscy gromadzą się jak najbliżej tylko można, to formacja okazale wygląda także z dalsza, wpisując się w skaliste wybrzeże Boracay. Warto odwiedzić i mieć nieco inne fotki z Boracay niż tylko te plażowe. Na wycieczkę objazdową po wyspie Boracay możecie także wybrać się busami hop-on, hop-off. Także obwiozą Was wokół wyspy, ale tricyklem zdecydowanie jest bardziej swojsko. Ale plaże to przecież sens tej wyspy. Odwiedźmy jeszcze jedną, chyba najbardziej szaloną. Docieramy do samego północnego krańca Boracay. Wąskim przesmykiem pomiędzy kramami, straganami i barami docieramy do Puka Beach. Miejsce jeszcze niedawno było znane tylko mieszkańcom. Dziś odwiedzają sporo chętnych, by poczuć ten piasek pod stopami i wskoczyć w turkusowe fale. Plaża jest naprawdę zachwycająca. Pas białego piasku od strony lądu zamknięty skałami i lasem, dającym cień. Morze niesamowicie błękitne, z falami, które aż proszą, by w nich poszaleć. To jedno z tych miejsc na Boracay, które przypomina, że radość z plażowania to nie tylko błogie lenistwo, to też śmiech wśród fal i piasek we włosach. Wow! Welcome to the Philippines. Wracając, po drodze mijamy nowe osiedle New Coast. Mamy mieszane uczucia. Choć Boracay może wydawać się rajem na ziemi, nie jest wolna od konfliktów. Problem to kwestie własności gruntów. Ludność wyspy, która zamieszkuje tu od wieków, często nie posiada formalnych dokumentów własności terenów. A tereny chcą przejmować inwestorzy. Podczas zamknięcia wyspy przeprowadzono szeroką rewizję stanu prawnego gruntów. Część budynków wyburzono. Wyznaczono tereny dla mieszkańców i dla inwestorów. Trudno oprzeć się jednak wrażeniu, że wyspa coraz bardziej przejmowana jest przez inwestorów, a rdzenni mieszkańcy spychani na margines. Czy jednak będzie to wciąż filipińska wyspa, kiedy tutejsza ludność będzie tu tylko dodatkiem?
Wieczór spędzamy na plaży Punta Bunga przy naszym hotelu. Kończy się nasz pobyt na Boracay i kończy się cała nasza filipińska przygoda. Cykl pełen słońca, wiatru i wody. Boracay niczym klamra spina wszystkie filipińskie wrażenia. Z jednej strony turystyczny zgiełk, z drugiej szum fal, biały piasek i relaks. Ale nasza wyprawa to była nie tylko Boracay. Przez te wszystkie dni próbowaliśmy uchwycić ducha Filipin. Na ulicy, na targu, na wodzie i stałym lądzie. W małych miasteczkach, podróżach tricyklem, w uśmiechniętych oczach mieszkańców. Poznaliśmy wyspy, których nazw nawet nie da się zapamiętać, ale których widoku nie da się zapomnieć. Filipińska przygoda jest jak pasjonująca książka, jak nierealny film. Dziękujemy, że byliście z nami. Rzadko odkrywany skrawek lądu przez nas już został odkryty. Może nasza wycieczka sprawi, że ktoś z Was też się na to zdecyduje. Nie wahajcie się. Teraz czas na Was. Zobaczcie koniecznie pozostałe części naszej filipińskiej wyprawy. Do zobaczenia w kolejnych podróżach.